Buongiorno Italii, good morning Italii. Jestem Ewa i jestem mieszkanką tego miasta od 36 lat. Dzisiaj zabieram Ciebie do luksusowej ulicy. Przejdziemy ulicą najsłynniejszą na całym świecie w Rzymie. Zapraszam. Ale zanim zabiorę Ciebie do tej cudownej ulicy i na ten cudowny spacer, rzucę Ci okiem na Koloseum. Jest koniec września, mamy 26 stopni, jest bardzo gorąco, jest bardzo dużo turystów. Powiem Wam tylko jedno, że u nas w soboty i w niedzielę główna ulica tutaj w Rzymie od Koloseum do Piazza Venezia jest zamknięta dla ruchu, więc ludzie mogą sobie spacerować swobodnie i podziwiać starożytny Rzym, czyli Fori Imperiali. Ja dzisiaj nie mam zamiaru Wam pokazywać starożytności, tylko po prostu modę. Zobaczcie, cudownie. Idziemy na tą słynną ulicę luksusową i widzimy się na początku tej ulicy. Na tej głównej ulicy, która prowadzi od Koloseum do Placu Weneckiego, która się nazywa Fori Imperiali, Via Fori Imperiali, dzisiaj możemy spotkać wycieczki z całego świata. A jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to nie zapomnij zasubskrybować, wcisnąć dzwonek i oczywiście zostawić jakiś komentarz. I jak to się mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i kto by nie chciał mieszkać w Rzymie. A ja jestem taka szczęśliwa, że od 36 lat mieszkam w tym mieście i czuję się bardzo szczęśliwa. Kiedy chcę, mogę spacerować tymi uliczkami i dzięki mnie poznasz zakamarki Rzymu. Zostań do końca. Najlepszym momentem na zwiedzanie Rzymu jest właśnie miesiąc marzec, kwiecień, maj, ale już w maju zaczynają być bardzo duże upały, no i początek września, koniec września, cały miesiąc wrzesień jest wyjątkowym miesiącem, także nie ma oznak jesieni, są jeszcze oznaki lata. Jak wyglądają Forum Romano tutaj w środku, to ja nagrałam filmik i zostawię Wam link na mój kanał, bo filmik umieściłam na moim kanale kulinarnym. Akurat nie myślałam dawać na ten kanał, ale ja Wam zostawię i zobaczycie, jak tu jest pięknie. - 36 lat temu, jak przyjechałam do Włoch w 1989 roku, to nie było to wszystko odkopane. Tu było zakryte i tu był piasek, trawa i tylko tam to było widać. A teraz zobaczcie, jak pięknie. Cały czas są prace z tego względu, że po prostu budują metro i napotykają na starożytność i to metro już budują od kilku lat i zaraz Wam pokażę, jak wygląda rozkopany Plac Wenecki.
Ale jest tutaj pięknie, no i tak jak mówię, w każdy pierwszą niedzielę miesiąca możecie sobie po prostu wejść gratis. Bilet normalnie kosztuje 18 euro, więc zobaczcie, ile rzeczy możecie zobaczyć w jedną niedzielę gratis. Nie tylko tu, ale można iść jeszcze gdzie indziej. Ja na tym filmie, co nagrałam, to pokazałam wam tutaj Forum Romano, to Mercato Traiano i poszłam do Muzeum Capitolino. Wszystko to zobaczycie na moim filmie, link pod tym filmem. Osoby, które przyjadą w pierwszą niedzielę miesiąca do Włoch, nie tylko do Rzymu, do Włoch, to niech wiedzą, że wszystkie państwowe muzea, wystawy są gratis. Także wiele rzeczy można zobaczyć gratis, między innymi to Forum Romano, Palatino, można zobaczyć Mercato Traiano. Ja na tamtym filmie, co nagrałam miesiąc temu, to pokazałam wam właśnie Forum Romano i Mercato Traiano, które znajduje się tutaj po drugiej stronie. Ja zaraz przejdę i wam pokażę. Także zapraszam na ten film. Jak spacerujecie po Rzymie, musicie mieć oczy z przodu i z tyłu. I to już wszystko powiedziałam. Więcej nic wam nie powiem na ten temat. Piękno Rzymu jest oszpecone tymi robotami od kilku lat. Nie wiem, kiedy to się zakończy. Trudno mi powiedzieć, ale tu jest taka kasiara, jak to się mówi po rzymsku. Kasiara, czyli takie zamieszanie, taki szum, że głowa mała. Nawet nie możecie sobie wyobrazić. A jest taki szum, że jeżeli przyjeżdżacie z dziećmi małymi, no to te dzieci po jakiejś godzinie to już nie będą mogły wytrzymać od tego szumu rzymskiego. Nawet na 2 dni możecie przylecieć do Rzymu samolotem, wysiąść na Fiumicino, dojechać do centrum Rzymu na stację Termini, wziąć sobie autobus i przyjechać tu do centrum, pospacerować, bo nie ma szumu, nie ma samochodów. Nie możecie sobie wyobrazić, jaki jest szum, jak tutaj koparki kopią pod ziemią i wiercą i robią szyby na metro linia C. Tak wyglądają panini, są kawałki pizzy, wejdę i sobie nagram. Idąc od placu Weneckiego ulicą Via del Corso, po tej stronie, w stronę Piazza del Popolo, muszę się przedstawić, bo autobus jedzie, macie właśnie Ristorante Tavola Calda. Ja wam mówię, że w takich właśnie miejscach możecie tanio i dobrze zjeść. A tutaj jest porchetta. No nie wiem, czy mogę nagrać, bo jest dużo ludzi i nie chcę im tam przeszkadzać, jak będą wybierać jedzenie, ale tutaj można wziąć i zjeść dobrze. Ludzie podchodzą, mówią co chcą, tacy wasoje, czyli tackę biorą i nakładają. Nagram wam trochę. To jest supli są z ryżem i z mozzarella, a to są krokiety, qui c'è mozzarella dentro pure. Okej, po drugiej stronie mamy lody, a tutaj jest kasa. Idziemy do kasy i płacimy. Jest miejsce, żeby iść i zjeść. Także ja już nie będę ludziom przeszkadzać, ale zobaczcie, jak wygląda Tavola Calda. Ty wam mówię, a pan mi mówi, że może mi podać. Ja mówię, że nie, nagrywam do filmiku. Także widzicie, ale ja na razie nie będę jadła, zaprowadzę was w takie miejsce, gdzie zobaczycie. Przyjeżdżając do Rzymu musi się przygotować na duże chodzenie, bo najlepiej się zwiedza, jak się chodzi, a Rzym jest rozległy i zabytki ma wszędzie, rozlegle. Ulica Via del Corso prowadzi od Placu Weneckiego do Piazza del Popolo. Na tej ulicy znajdziecie bardzo dużo
fajnych sklepów, a jednocześnie możecie odbić w stronę Fontany di Trevi i możecie też dojść do placu Piazza di Spagna, placu hiszpańskiego. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Na tej ulicy macie uliczki, które was doprowadzą też do Panteonu. Także to jest najsłynniejsza ulica też w Rzymie. Ruch jest tylko dla autobusów, dla taksi i dla policji. No i oczywiście na takich właśnie tych motorynkach, czy tam nie wiem jak one się nazywają, hulajnogi elektryczne ludzie jeżdżą. Znajdujemy się przy Piazza Colonna, czyli plac Kolumny. I ta kolumna jest w remoncie teraz. A naprzeciwko właśnie tej kolumny jest słynna gazeta codzienna, która się nazywa Il Tempo. Il Tempo po polsku inaczej czas. Ten plac Piazza Colonna słynie z tego, że tutaj są transmisje na żywo do dziennika takiego codziennego w telewizji, w Rai Uno, w Rai Due, w Rai Tre. Tutaj jest właśnie ten dziennik wydawany Il Tempo, ale jednocześnie tutaj są dziennikarze i już są przygotowywani do prowadzenia transmisji, bo jest godzina w tej chwili 13:15, a o 13:30 są transmisje dziennika w telewizji włoskiej. Więc ja wam pokażę, jak to wygląda. Tylko u mnie to możecie zobaczyć na kanale, bo nie każdy jest o tej porze w Rzymie, żeby zobaczyć, jak przygotowują się do transmisji. Tutaj wam przybliżę. Siedzą dziennikarze czy operatorzy tych kamer. No i przyjdą rzeczywiście dziennikarze, jest mikrofon i będą nadawać na żywo, bo zawsze w telewizji włoskiej, w Rai Uno, w Rai Due i w Rai Tre podczas dziennika robią transmisję i zdają relacje, co się dzieje w Rzymie w parlamencie. A ja teraz was zaprowadzę do parlamentu włoskiego i zobaczycie, jak wygląda budynek parlamentu. Tu wszystko jest pod kontrolą, jest dużo policji, są kamerki, ale nie ma takich właśnie napisów, że nie wolno nagrywać, więc każdy może sobie coś nagrać. No także ja będę wam tutaj nagrywać. Przy okazji wam pokażę, jakie piękne są hotele tu w tej okolicy i te hotele są kilkugwiazdkowe. Tu już się zaczyna plac, który się nazywa Piazza di Montecitorio. Jest grupa turystów za mną, więc się muszę oddalić, bo będą głośno gadać, a ja po prostu nie chcę mieć zakłóceń na moim filmie. Pokazuję wam też hotele. Colonna Palace Hotel. I tak wygląda. Tam w oddali widać wieżyczkę jakiegoś kościółka, ale my nie idziemy do kościółka, bo ja wam pokazuję piękno Rzymu. Idziemy i pokażę wam, gdzie jest parlament. A tutaj mamy właśnie też hotel. Po włosku hotel to też można powiedzieć albergo, czyli tu jest hotel narodowy Albergo Nazionale. Cały czas znajduje się przy Piazza di Montecitorio i idziemy za kamerkami do parlamentu. Co jeszcze wam pokażę? Znajduje się na ulicy Via degli Uffici del Vicario. Idziemy dalej. Myślałam, że pójdę na skróty, ale jednak jest zastawione przez policję i nie wolno tamtędy przejść. Zresztą jak widzicie, te budki, które tu się znajdują, to są budki karabinierów, którzy pilnują obiektów. Także nie ma tak, wszystko jest pod kontrolą. A przy okazji wam pokazuję miejsca, gdzie się znajduje. Znajduje się przy najsłynniejszej lodziarni w Rzymie. Lodziarnia nazywa się Giolitti. Zobaczcie, ile jest ludzi, którzy jedzą lody. Full ludzi. Dzisiaj jest bardzo gorąco, 30 stopni, ale nie jest tak gorąco, jak było w środku lata, w sierpniu czy w lipcu, jak temperatury dochodziły do 48 stopni.
Pięknie. Idziemy za kamarkami i dojdziemy do parlamentu. Zwróćcie uwagę na stare budynki w Rzymie, że na rogu znajdują się figurki Matki Boskiej. Nie tylko przy Watykanie na budynkach są figurki Matki Boskiej czy obrazy, ale cały Rzym, centrum ma takie właśnie oznaki chrześcijaństwa. Osoby, które nie wiedzą, to już Wam mówię, że Rzym jest jedynym miastem na świecie, który ma najwięcej kościołów. Tak wygląda ruch w sobotę w Rzymie końcem września. Pełno jest tych wycieczek, a ja Wam pokazuję ulicę, która się nazywa Via di Campo Marzio. To ta, pokażę palcem, a tutaj zobaczcie na rogu następna figurka Matki Boskiej. Zaraz Wam ją przybliżę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda, ale tam jest też lampion, no i niestety jest trochę zasłonięta. Postanowiłam skręcić z Wami i dojść do Panteonu, bo tutaj jest niedaleko od tej ulicy Via di Campo Marzio. Patrzę, czy dobrze mówię. I po prostu zajdziemy pod Panteon, zobaczymy ile ludzi, a później będziemy dalej spacerować ulicami. Po drodze też Wam pokażę, ojej, jaki szum, po drodze Wam pokażę, jeżeli jeszcze istnieje, Instytut Języka Włoskiego, gdzie ja w 1991 roku kończyłam tutaj cały kurs 4-stopniowy. Zaraz zobaczymy, czy istnieje. Idziemy. W porze obiadowej spotkacie bardzo dużo osób, które idą i jedzą pizzę. Pizzę, którą się kupuje na wynos, czyli krojoną pizzę. Nie okrągłą pizzę, tylko tutaj są długie pizze, które kroją, ważą i sprzedają. A ludzie biorą do ręki, jedzą pizzę, piją wodę czy inny napój. Zwróćcie uwagę, jakie zakamarki tutaj są, jak dużo ludzi i jak dużo jest ludzi w restauracjach. Zobaczcie, jak dużo ludzi, a tutaj są śmieciarki, a tutaj jest też cudowny kościół, który warto odwiedzić, jeżeli jest otwarty, ale chyba jest tylko otwarty w godzinach mszy, nie jest otwarty dla turystów. A tutaj pełno ludzi. Wiecie, na co ci ludzie tak czekają w kolejce? No na 100%, żeby sobie kupić coś do zjedzenia. I takie właśnie są kolejki do słynnej właśnie pizzerii w Rzymie. Kilometrowe kolejki, aby kupić sobie pizzę. Nie uwierzycie, ale to prawda. Tam stoją ludzie i tu stoją ludzie i to jest normalnie nie do pomyślenia. Ten lokal ma dwa lokale po tej stronie, nazywa się Antico Vinaio i tutaj też jest Antico Vinaio, a obok Antico Vinaio jest droga, czyli ulica, już Wam mówię, jak się nazywa. Ta ulica się nazywa Via della Rosetta, prowadzi nas prosto do Panteonu. To jest dosłownie 2 minutki. Ale zobaczcie, jakie piękne pizze ludzie sobie kupili. Pani też zrobiła zakupy w Gucci, a przyszła na pizzę. Czyli jaki wniosek? Ludzie robią w luksusowych sklepach zakupy, kupują w Gucci, a na ulicy jedzą pizzę. Tak to wygląda. Przyjeżdżają, robią shoppingi, robią sobie filmiki, a jedzą zwykłą kanapkę za 5 euro. W tym
roku, kochani, jest rok jubileuszowy i dużo ludzi przyjeżdża po odpust taki całkowity. Jednym z takich warunków jest to, żeby przyjechać do Watykanu, przejść przez święte drzwi. No i pomodlić się, wiadomo. I dlatego mamy tak dużo tych turystów. A tak turyści jedzą kanapki też, siedzą i jedzą. Zobaczcie, jak dużo ludzi. Zaraz wam dam panoramiczne nagrywanie. Od Panteonu w prawą stronę jest ulica, która się nazywa Via Giustiniani. Na tej ulicy też spotkacie bardzo dużo restauracji i pizzerie. Naprawdę, gdziekolwiek się obrócicie, to w Rzymie, w samym centrum Rzymu, w centrum historycznym, mówi się Centro Storico, na każdym kroku mamy pizzerię, restauracje albo jakieś kawiarenki. Jest full turystów, tym bardziej, że w tym roku to jest słynny Panteon. Kiedyś to była świątynia, a teraz ta świątynia od wielu wieków jest kościołem. I tutaj jest normalnie kościół, są mszy święte. Teraz ja jeszcze przejdę z wami kawałeczek, pokażę wam, gdzie się znajduje najsłynniejsza kawiarenka przy Panteonie. Najsłynniejsza kawiarenka w Rzymie. Tazza d'oro, czyli złota filiżanka. Postanowiłam zakończyć tutaj przy Panteonie tą część mojego spaceru. Następną część zobaczycie na następnym filmie. Film nagrywałam 27 września 2025 roku. Była to sobota. Jak zauważyliście, jest pełno ludzi w Rzymie. A tutaj wam zostawiam kilka zdjęć, które po drodze zrobiłam. Zapraszam was na następną część tego filmu, bo trasa będzie prowadzić właśnie od Panteonu do Parlamentu. A następne części to już wam udostępniłam na tym kanale. Zapraszam serdecznie na mój kanał Good Morning Italy i zapraszam was też na moje kanały kulinarne. Linki na te kanały zostawię wam w opisie tego filmu. Ja jeszcze raz wam dziękuję, że zostaliście do końca tego filmu. Wszystkim dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za podbijanie filmu i za subskrypcję. No i oczywiście subskrybujcie z dzwonkiem, a będziecie powiadamiani o wszystkich moich nowych filmach. Ciao, ciao, ciao!